Jeśli chodzi o włączanie studentów czy też uczniów we wszelkie procesy związane z wykorzystaniem AI w edukacji, to chciałbym się tutaj odnieść do tego, jak przebiega to w kontekście kształcenia nauczycieli. Przede wszystkim każde zajęcia i każdy kurs, który prowadzę, zaczynam od takiej gruntownej analizy potrzeb. Czyli staram się dowiedzieć, jakie narzędzia sztucznej inteligencji albo oparte na rozwiązaniach sztucznej inteligencji studenci znają, jakie narzędzia ich ciekawią oraz jakie mają obawy związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Projektując już konkretne rozwiązanie dydaktyczne, zawsze też daję studentom wybór, czyli mamy stworzoną bibliotekę narzędzi, które umożliwiają nam realizację poszczególnych procesów dydaktycznych albo ułatwiają proces przygotowania do lekcji, natomiast studenci są odpowiedzialni za wybór odpowiedniego narzędzia do potrzeb danej jednostki lekcyjnej, którą projektują. Jest to zabieg celowy, który ma z jednej strony na celu dać studentom możliwie szeroki wybór, jeśli chodzi o konkretne narzędzia, z jakich korzystają, ale też kształtować ich autonomię w działaniu. Czyli oprócz tego, że studenci zdecydują się na wykorzystanie konkretnego narzędzia, muszą też uzasadnić, dlaczego to konkretne narzędzie pomaga im realizować cele dydaktyczne, które przyjęli dla danego projektu czy dla danej lekcji. To z kolei ma się przełożyć też na wyższą refleksyjność, ponieważ celem wykorzystywania sztucznej inteligencji w edukacji nie jest narzucenie pewnych rozwiązań, tylko wykształcenie swojego rodzaju umiejętności adaptacji do konkretnego zadania dydaktycznego. Czyli długofalowo chciałbym, aby moi studenci nie tyle potrafili korzystać z programów czy z różnego rodzaju narzędzi opartych na AI, tylko potrafili świadomie podjąć decyzję, które narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję będzie faktycznie wspierało ich w już tej właściwej praktyce dydaktycznej.